Witamy Was po prawie rocznej przerwie na YouTubie. Mamy nadzieję, że ten filmik jakoś Wam to zrekompensuje. Oczywiście osoby, które były z nami na Facebooku i Instagramie są na bieżąco. My postaramy się w skrócie opowiedzieć, co robiliśmy w minionym roku, a także pokażemy Wam modyfikacje, jakie zawarliśmy na naszym samolocie oraz pokażemy Wam drugiego buszketa. Nadszedł w końcu czas, by pokazać naszego buszketa szerokiej publice. Odwiedziliśmy w tym roku największe pokazy lotnicze w Polsce, gdzie buszket latał z dymem, z pirotechniką, z syrenami kolejowymi, co budziło nie lada emocje. Niestety, jak to z nami bywa, jeżeli chodzi o audiowizualne sprawy, wszystko zawiodło. Prawie każde pokazy kończyły się tym, że albo czegoś nie włączyliśmy, albo coś nie zadziałało. Albo czegoś nie mieliśmy. Albo czegoś nie mieliśmy, więc dziękujemy Wam bardzo za nadesłane zdjęcia oraz wideo, z których mogliśmy stworzyć taki materiał.
Przejdźmy teraz do modyfikacji i zacznijmy od tego, co nas na początku najbardziej trapiło w tym samolocie, co nas najbardziej męczyło, a mianowicie drzwi, które były podpierane, jak pamiętacie, na podpórkę. Zamontowaliśmy teleskopy i teraz mamy drzwi niczym w Lambo. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie i sprawia się super. Jedynym problemem, jaki z tym mieliśmy, to, że drzwi zaczęły się nienaturalnie układać, jeżeli chodzi o samą framugę. Musieliśmy trochę zmodyfikować zamki. Kolejną ważną modyfikacją był daszek nad awioniką. Jako że mamy samą cyfrę, słońce dość mocno odbijało się w urządzeniach. Zastosowaliśmy płytę ABS, którą docięliśmy w odpowiednim kształcie. Następnie wywierciliśmy otwory, zamontowaliśmy nitonakrętki i przykręciliśmy na śruby. W kolejnym etapie zamontowaliśmy światła od Aveo Engineering, które ładnie rozświetlają całą kabinę. A tak oto cała awionika prezentuje się w lotach nocnych. Po obydwu stronach zamontowane mamy te znane już szerokiej publiczności syreny kolejowe. Jest to wysoko i niskotonowa syrena z lat 80. Zasilane są one powietrzem pod ciśnieniem. Tak wyglądały pierwsze testy naszej syreny. Przestraszyłam się. I uwaga, test syren kolejowych. Jedną z ostatnich modyfikacji, jakie zamontowaliśmy na naszym samolocie, jest ten oto amortyzator koła tylnego. Jest na tyle fajny, że w bardzo łatwy sposób możemy sobie ustawić skok oraz twardość amortyzacji. Samolot delikatnie podniósł się do góry, jest przy tym bardziej stabilny na ziemi i łatwiej się nim kieruje. To jest ta rzecz, której bardzo brakowało w tym samolocie. Tak naprawdę ten samolot nie byłby kompletny, gdyby nie to, że mamy wytwornicę dymu na pokładzie. Jest to parafina, która wtłaczana jest do kolektorów wydechowych. Wysoka temperatura przemienia ją w piękny, biały, gęsty dym. A to jest najśmieszniejsza modyfikacja, jaką wprowadził Dominik. Wszyscy pytają się, co to jest i do czego służy. Jak to do czego? Do grania w ping-ponga. Czy jakbyś potrafił? Teraz mamy samolot zbudowany przez dwie osoby. Teraz, uwaga, padają te nazwiska i warto je zapamiętać. Magda Taczkowska, Dominik Motoła. To są ludzie, którzy skonstruowali samolot, który nie dość, że lata, to jeszcze na pokładzie wiezie nasz skarb Roberta Stockingera. We wrześniu mogliście nas zobaczyć w telewizji śniadaniowej, gdzie wraz z ekipą Dzień Dobry TVN zrealizowaliśmy projekt pierwszego w historii wielokamerowego łączenia na żywo z pokładem naszego samolotu i lecącego obok śmigłowca ze studiem w Warszawie. Dodatkowo w trakcie transmisji Robert Stockinger, będący moim pasażerem, przeprowadził ze mną 5-minutowy wywiad. Wszystko odbyło się zgodnie z planem, dostarczając wielu emocji nie tylko nam, ale i widowni przed telewizorami. To jest coś niesamowitego. Tego jeszcze w polskiej telewizji nigdy nie było wcześniej. Tworzymy historię i tworzymy coś, czego jeszcze nigdy na ekranach polscy widzowie nie widzieli. Robert ewidentnie zadowolony, że wszystko odbywa Powiedz, się że wymyśliłeś bezpiecznie. nazwę dla tego samolotu. Tak, na Cerati powinien się nazywać. Na Cerati, latające na Cerati. A to na Ceracie to znaczy, że jest dobrze. Cerata, lekki materiał, idealny do lotnictwa. Nie jest... I jeszcze palenie gumy na koniec samolotem, tego nie było nigdy! A oto brat naszego Smoga, SP Sokl. Prawie identyczna konstrukcja, poza tym, że ma trochę zmienione stateczniki nowego typu. Inna awionika, którą zaraz pokażę. No i kolorystyka, cały czarny z elementami czerwonymi.
Jak widzicie, tutaj wygląda to trochę inaczej. Awionika od firmy Canardia też prezentuje się bardzo fajnie. Też systemy są zdwojone, czasami nawet strojone. Bardzo ładnie się to prezentuje. Dodatkowo posiada flarma, oczywiście czujnik AOA, miejsce na iPada. Naprawdę bardzo fajnie. Dodatkowo wskaźnik ilości paliwa w wersji w postaci cyfrowej. Tutaj oczywiście nie doświadczymy w tym samolocie kluczyka. Mamy przycisk Start Engine. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli podoba Wam się taka wersja Busqueta, jest na sprzedaż. Na początku roku odebraliśmy statuetkę Cumulusa, już drugą w naszej krótkiej historii. Cieszy nas, że podoba Wam się program, cieszy nas to, że w tym roku ponownie zostaliśmy zgłoszeni. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się wraz z Wami na pokazach lotniczych, a ma być ich naprawdę dużo. Zaskoczymy nie tylko pirotechniką, zadymianiem i klaksonami. Szykujemy coś zupełnie nowego, więc obserwujcie nas na Facebooku, Instagramie, by być na bieżąco i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!